Te iPhony. Miasto Denver w stanie Colorado w USA. To właśnie tam mieszka 77-latka, której dom przeszukał oddział SWAT w poszukiwaniu, uwaga, skradzionego iPhone'a, broni palnej i $4000 w gotówce. Wszystko przez aplikację Find My od Apple, która błędnie wskazała adres. I jak do tego doszło? Tego nie wie pewnie nawet sam Tim Cook. Oglądajcie najnowszy odcinek na kanale Technostrefa. Początek tej nieprzyjemnej historii ma miejsce 4 stycznia 2022 roku, kiedy to detektyw Departamentu Policji w Denver, Gary Stapp, wydał nakaz przeszukania domu 77-letniej Ruby Johnson. Decyzję podjęto w celu odnalezienia skradzionej dzień wcześniej białej ciężarówki z parkingu hotelu Hyatt w Denver. Według właściciela ciężarówki, Jeremiego McDaniela, pojazd został skradziony w czasie, kiedy on sam przebywał we wspomnianym hotelu Hyatt. Co więcej, w ciężarówce oprócz iPhone'a 11 miało znajdować się także 6 sztuk broni palnej, w tym, co ciekawe, taktyczny karabin w stylu wojskowym, 2 drony i $4000 w gotówce. Bardzo dobrze. Gotówki trzeba bronić, to jest bardzo ważne. Pan McDaniel w rozmowie z policją poinformował także, że użył aplikacji Find My iPhone, która dwukrotnie wskazała mu tę samą lokalizację. Jak się później okazało, chodziło o dom 77-letniej Ruby Johnson z miasta Denver w stanie Colorado. Największą kontrowersję sprawił fakt, iż wspomniany detektyw Departamentu Policji w Denver, w skrócie DPD, wydał zgodę na przeszukanie domu pani Ruby Johnson tylko i wyłącznie na podstawie danych z aplikacji od Apple. Po kilkunastu miesiącach od zdarzenia sieć obiegło nagranie, w którym możemy zobaczyć, jak przebiegał cały nalot oddziału SWAT. No mniej więcej tak jak w tym memie z FBI, open up! Na nagraniu widać zarówno moment wyprowadzenia 77-latki z domu, dalszą konwersację z nią, jak i sam proces przeszukania, który, no nie oszukujmy się, nie był zbyt łagodny. Jak możecie się domyślić, w środku nie znaleziono żadnego ze skradzionych przedmiotów, ale za to podczas interwencji uszkodzeniu uległy elementy domu kobiety. Biorąc pod uwagę, że kobieta ma 77 lat, urzędnicy z policji mogą cieszyć się, że skończyło się to tylko na zniszczeniu domu, szkodzie psychicznej tej staruszki i strachu. Skutki mogłyby być znacznie bardziej poważne, a wręcz tragiczne. Znanych jest przecież wiele przypadków zawałów serca, które przytrafiały się w trakcie policyjnych interwencji lub przesłuchań, często nieuzasadnionych żadnymi poważnymi dowodami. Tak jak zresztą było i w tym przypadku. A jeśli wy chcecie być na bieżąco z nowymi technologiami i ciekawymi urządzeniami, to koniecznie subskrybujcie kanał Technostrefa. Spokojnie, nie będziemy przeprowadzać nalotu na wasz dom, co najwyżej dostaniecie powiadomienie. Poszkodowana Ruby Johnson po 11 miesiącach od zdarzenia pozwała detektywa Garego Stappa z Departamentu Policji w Denver. Pozew w jej imieniu złożyło ACLU, czyli American Civil Liberties Union of Colorado, w sądzie okręgowym w Denver. Prawnicy zarzucają temu detektywowi, że 4 stycznia 2022 roku nielegalnie wydał nakaz przeszukania domu 77-letniej Ruby Johnson. Działania policji w pozwie zostały określone jako pospiesznie przygotowane, proste i wprowadzające w błąd. Zgodnie z aktami sprawy kobieta domaga się procesu z udziałem ławy przysięgłych i bliżej nieokreślonych, ale na pewno bardzo wysokich odszkodowań. Zresztą trudno jej się dziwić. W pozwie możemy przeczytać, że decyzja Stappa naruszała przyznane przez Konstytucję stanu prawo kobiety do bycia wolnym od nieuzasadnionych przeszukań i konfiskat. Co więcej, według oskarżycieli zabrakło prawdopodobnej przyczyny, że dowody przestępstwa mogą być znalezione w domu kobiety. Co prawda, aplikacja Apple rzeczywiście oznaczyła obszar w pobliżu domu kobiety jako ten, w którym miał znajdować się poszukiwany iPhone 11. Jednakże zaznaczony obszar był bardzo niedokładny i obejmował, cytuję, co najmniej 6 nieruchomości i 4 bloki.
w sensie blocks, to takie, nie wiem, czy to oznacza bloki po angielsku, ale wiecie, 4 blocks. Prawnicy z organizacji ACLU dodali również, że aplikacja Znajdź nie jest jakkolwiek określana jako narzędzie egzekwowania prawa i bardzo dobrze, bo jeszcze tego by brakowało Apple'owi, żeby wyznaczali prawo. Co więcej, podejrzewam, że podobne zapisy znajdziemy w regulaminach Apple'a, to znaczy informacje o tym, żeby nie sugerować się tak na 100% tą aplikacją, a już na pewno, że Apple nie bierze żadnej odpowiedzialności za dane, które się tam wyświetlają. Szef Departamentu Policji Ron Thomas w odpowiedzi na tę sytuację nakazał przeprowadzenie wewnętrznego śledztwa, dochodzenia w tej sprawie w Departamencie Policji w Denver. Co więcej, departament ma pracować z biurem prokuratora okręgowego w celu opracowania dodatkowego szkolenia dla oficerów i asystentów prokuratorów okręgowych. Wszystko w celu wyjaśnienia kwestii związanych z nakazami przeszukań opartych na używaniu aplikacji Find My, Znajdź czy lokalizator, jak zwał, tak zwał, ale także jej odpowiedników nieaplowych. Pani Ruby Johnson to była pracownica United States Postal Service, czyli po prostu poczty. Do tej pory mieszkała samotnie w domu w Denver, ale trauma po styczniowym przeszukaniu zostawiła niewątpliwy ślad na jej zdrowiu psychicznym. Warto również wspomnieć, że ślady po interwencji funkcjonariuszy pozostały również na samym domu 77-latki i pewnie są tam do dziś. Oddział użył bowiem tarana do wyważenia tylnych drzwi garażowych, mimo tego, że kobieta powiedziała im, jak je otworzyć i generalnie chciała z nimi współpracować. Co więcej, mieli oni także oderwać głowę jednej z cennych kolekcjonerskich figurek pielęgnowanych przez tę kobietę przez blisko 3 dekady. Czyli zniszczyli jej rzeczy. Nie wiadomo po co. Może tam szukali tych $4000. Incydent zostawił na kobiecie, cytując znowu organizację ACLU, poważne fizyczne i emocjonalne cierpienie, a także zaburzył prywatność, poczucie bezpieczeństwa i spokój w jej domu. Po tamtym zdarzeniu pani Ruby Johnson najpierw wyniosła się do córki mieszkającej w pobliżu, a potem na kilka miesięcy przeniosła się do syna w Teksasie. Aktualnie znajduje się w swoim domu z powrotem, ale boi się otwierać drzwi i poważnie zastanawia się nad wyprowadzką. Jak wynika z akt sprawy, detektyw Stapp przyznał się dzieciom pani Johnson do szkody, jaką jego funkcjonariusze DPD spowodowali w samopoczuciu pani Johnson, domu i własności osobistej. Mimo tego powiedział im, że Departament Policji nie zapłaci ani centa za naprawy wymuszone przeprowadzonym przeszukaniem przez funkcjonariuszy SWAT. Albo DPD. Przepraszam, że się śmieję, ale funkcjonariusze DPD, śmieszy mnie to po prostu ze względu na firmę DPD kurierską. Moja opinia na ten temat jest taka. Nie podlega wątpliwości, że ta sytuacja to absolutna kompromitacja policji i to zarówno na szczeblu administracyjnym, jak i wykonawczym. No bo to, że ktoś był na tyle niemądry, żeby wydać rozkaz na podstawie niedokładnych danych z jakiejś aplikacji, to jest jedno, ale drugie, czyli równie niemądre jest to, żeby ten rozkaz wykonywać, pomimo zorientowania się nawet na miejscu, jak sytuacja wygląda, czyli zgoła odmiennie od tego, co było wcześniej mówione. Ja mam w ogóle wrażenie, że Apple ostatnio przeżywa jakieś PR-owe czarne dni. Ostatnio na naszej stronie informowaliśmy Was, że firma z Cupertino została pozwana przez 2 kobiety, również z USA. Pokrzywdzone twierdzą, iż były one śledzone za pomocą produkowanych przez Apple lokalizatorów AirTag, które swoją drogą też się podpinają do tej sieci Find My, tak jak iPhony. Jeśli ten tekst Was ciekawi, to zapraszam serdecznie do lektury na technostrefa.com. Jedno jest jednak pewne. Nikt nie cofnie traumy, która dręczy tę kobietę od 4 stycznia, ale mam jednak nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość. Koniecznie sprawdźcie ten film, w którym opowiadam, jakie słuchawki bezprzewodowe opłaca się kupić. Tymczasem dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa!